Cześć! Nigdy nie myślałam, że będę nagrywać dla Was taki odcinek lifestyle'owy, ale jest ku temu naprawdę dobra okazja, dlatego że udało nam się znaleźć mieszkanie na Malcie. Przeprowadziliśmy się i chciałam Wam to mieszkanie pokazać. To oznacza oczywiście, że już nie musimy mieszkać w pokoju, w dzielonym mieszkaniu z obcymi ludźmi i mamy teraz całe mieszkanie dla siebie. I w ogóle szukanie mieszkania na Malcie to był naprawdę koszmar, największy koszmar naszego pobytu tutaj, dlatego cieszę się, że to już się skończyło i udało nam się to mieszkanie znaleźć i się przeprowadzić. Ale koniec tego gadania i idziemy oglądać mieszkanie. Cześć, tu Ola i Mohamed. Od 2012 roku wspólnie podróżujemy po świecie. W sierpniu 2020 roku wyjechaliśmy w podróż z biletem w jedną stronę. Naszą podróż życia zaczęliśmy w Turcji. Później pojechaliśmy do Grecji, a teraz przenieśliśmy się na Maltę. Dołączcie do nas w tej podróży. Zaczynamy od wejścia. Najlepsze pokażę Wam na końcu, ale tutaj mamy, zobaczcie, takie motywy morskie. Jest statek i jest tutaj dużo morskich akcentów. Tu mamy fotel i lustro. Cześć. I idziemy na prawo do korytarza. Tutaj mamy składzik na miotły. Tak go nazywamy, a tak naprawdę to jest pomieszczenie, gdzie możemy sobie wstawić wszystko, czego nie potrzebujemy, a co musi w mieszkaniu być. Tutaj mamy łazienkę, mamy pralkę, mamy wanno prysznic. Kiedy chcemy, to może być wanna, kiedy chcemy, to może być prysznic, toaleta, umywalka i to tyle. Łazienka jest dosyć mała, ale wszystko jest, co jest potrzebne. Idziemy dalej. I tutaj mamy dodatkową sypialnię. To jest sypialnia dla gości. Co prawda nie mamy jeszcze gości, ale jak będziemy mieli, to mamy dodatkowe miejsce. A tutaj jest większa sypialnia i to jest nasza sypialnia. Jest łóżko, jest z boku komoda z lustrem. Tutaj mamy też szafę. Tutaj przy sypialni mamy też taki mały balkon. Widok może nie jest tutaj najlepszy, bo to jest z tyłu budynku i jest tam troszeczkę bałaganu akurat. Ale tutaj mamy takie miejsce, gdzie możemy sobie wywiesić pranie, więc bardzo fajnie. Tak się prezentuje nasz pokój. Tutaj mamy taki duży fotel. Ja też go bardzo lubię. Dzień dobry. I tutaj jest taka toaletka, komoda z szufladami i mamy lustro. I to by było na tyle z naszego pokoju, ale teraz najlepsza część tego mieszkania. Najlepszą częścią tego mieszkania jest salon z kuchnią i on tak właśnie wygląda. Tutaj jest ten spory fotel, który Wam pokazałam wcześniej. Tu są meble w salonie i tutaj też jest element morski, bo są kolejne statki. To wszystko tutaj, to całe szkło, to oczywiście nie jest nasze, to jest właścicieli. Oni tutaj po prostu zostawili i no tak jak wszystko, tak jak całe wyposażenie mieszkania, możemy sobie z tego korzystać. Mamy nawet telewizor i tu już mamy część kuchni. Mamy stół z krzesłami, mamy biurko. To biurko ja sobie przestawiłam z jednej sypialni, dlatego że przy biurku mi się lepiej pracuje i sobie tutaj zrobiłam miejsce do pracy. Dlatego też mamy troszeczkę mniej miejsca w tej kuchni. Wcześniej było więcej, no ale musiałam tutaj wcisnąć to biurko, bo jest mi tak wygodniej. I zobaczcie, tutaj jest taka mapa świata.
Proszę bardzo, jest nawet element egipski. Głowa Tutenhamona. Dobra, z tej strony mamy lodówkę w kuchni, a tutaj jest sama kuchnia. I jak widzicie, w tej kuchni jest dosłownie wszystko. Mamy piekarnik, mamy płytę elektryczną, bo tutaj nie ma gazu, mamy okap, mamy czajnik, mamy nawet toster. I to jest też taka zaleta tych mieszkań na Malcie, bo w różnych krajach to różnie wygląda. Na Malcie akurat jest tak, że jeżeli wynajmuje się mieszkanie, to ono ma pełne wyposażenie. Do tego stopnia jest pełne wyposażenie, że w kuchni jest wszystko. Są garnki, są patelnie, u nas jest nawet waga kuchenna, czyli naprawdę jest kuchnia bardzo dobrze wyposażona. Co nas mega cieszy, dlatego że przyjechaliśmy tutaj, nie mieliśmy tutaj nic. A to jest moja ulubiona część tego mieszkania. Zaraz zobaczycie dlaczego. To jest mój ulubiony fotel, gdzie zawsze sobie siadam. To jest jeszcze taka pufa, całkiem wygodna. Proszę bardzo. Właśnie dlatego to jest moje ulubione miejsce, bo tutaj mamy naprawdę wspaniały widok. I dzięki temu właśnie, że mamy salon od tej strony, od głównej ulicy, no to mamy i salon, i kuchnię bardzo, bardzo jasną. Co sprawia oczywiście też, że jest tutaj bardzo gorąco, kiedy jest gorąco. Ale widok jest naprawdę, naprawdę niesamowity. Chyba już wiecie, dlaczego to jest moje ulubione miejsce. Zawsze, kiedy pracuję nad jakimiś nowymi vlogami albo generalnie nad blogiem, to sobie siadam tutaj. Albo kiedy po prostu chcę odpocząć i coś poczytać, to też jest moje miejsce, bo tutaj jest najcieplej. Tutaj mam cały czas słońce, do tego mam świetny widok i tutaj najlepiej mi się w ogóle odpoczywa i pracuję nad blogiem. Pokazaliśmy Wam całe mieszkanie. Nie wiem, jak Wam się podoba, ale nam podoba się bardzo. Wiemy, że wystrój jest troszeczkę taki może mało nowoczesny, ale to mieszkanie miało taką przewagę nad innymi mieszkaniami, które oglądaliśmy, że tutaj weszliśmy do tego mieszkania i od razu poczuliśmy się jak w domu. Przekroczyliśmy próg mieszkania dosłownie i od razu się czuliśmy jak u siebie. W innych mieszkaniach, które nawet miały bardzo nowoczesny wystrój, gdzie było widać, że wszystko jest nowe, nie mieliśmy takiego uczucia. I to była jedna z tych rzeczy, które zaważyły, że ostatecznie wybraliśmy właśnie to mieszkanie. Jeśli chodzi o takie charakterystyczne cechy mieszkań na Malcie, to pewnie zauważyliście, że tutaj są dosyć długie korytarze. Nawet w naszym mieszkaniu tutaj tak jest, chociaż to nie jest takie duże mieszkanie, więc może aż tak tego nie widać. Ale zawsze jest tak, że salon i kuchnia to jest jedna część mieszkania, później mamy długi korytarz i tylko z jednej strony tego korytarza są drzwi do pozostałych pomieszczeń, do łazienki, do sypialni, do kolejnej sypialni. I u nas też tak właśnie jest. W poprzednim mieszkaniu, gdzie wynajmowaliśmy pokój, też tak to wyglądało. I w większości mieszkań, w których byliśmy na Malcie, był właśnie taki układ pomieszczeń. Nie taki jak w Polsce, gdzie mamy na przykład, gdzie wchodzi się do mieszkania i nawet jak jest korytarz, to z tego korytarza z jednej strony są drzwi do kuchni, do łazienki, z drugiej do sypialni. Jakoś tak jest to wszystko połączone ze sobą i to mieszkanie jest tak równomiernie rozmieszczone. Tutaj jest odwrotnie, także zazwyczaj salon i kuchnia to jest jedna część mieszkania, a później jest oddzielona cała reszta. Kolejna ważna sprawa, jeśli chodzi o wynajem mieszkań na Malcie, to że one są w pełni wyposażone. Można sobie oczywiście wynająć puste mieszkanie, też są takie oferty, ale jest ich zdecydowanie dużo mniej. Zazwyczaj to jest w standardzie jest po prostu całe wyposażenie. I to jest całe wyposażenie do tego stopnia, że są nawet prześcieradła, jest pościel i to kilka sztuk, tak żeby można było sobie wymieniać i prać w międzyczasie.
Kuchnia jest cała wyposażona, są wszystkie garnki, patelnie, talerze, szklanki, kubki. Naprawdę wszystko, co jest potrzebne do takiego codziennego funkcjonowania, że tak naprawdę nic nie musimy dodatkowo sobie do mieszkania kupować. U nas nawet jest żelazko i deska do prasowania. Naprawdę wszystkie niezbędne rzeczy. Tak jak dla nas, kiedy my tutaj przyjechaliśmy tak naprawdę z niczym, no to jest rozwiązanie idealne, że jest pełne wyposażenie i tak z tym pełnym wyposażeniem wynajmuje się całe mieszkanie. Gdzie się w ogóle przeprowadziliśmy? Bo tego Wam nie powiedziałam. Wcześniej mieszkaliśmy w miejscowości St. Paul's Bay, tam gdzie właśnie wynajmowaliśmy jeden pokój w dzielonym mieszkaniu i przenieśliśmy się całkiem niedaleko, bo do miejscowości Aura. W ogóle i St. Paul's Bay, i Aura, i Bugiba to są takie miejscowości, które są bardzo blisko siebie i nie ma tak naprawdę między nimi wyraźnej granicy. Nie wiadomo, gdzie się które miasto kończy, gdzie się kolejne zaczyna. Także my się przeprowadziliśmy dosyć blisko, bo teraz zamieszkaliśmy właśnie w miejscowości Aura. Jeśli ciekawią Was takie formalne rzeczy, jak w ogóle szukać mieszkania na Malcie, na co zwrócić uwagę podpisując umowę i w ogóle oglądając też mieszkanie na wynajem, to dajcie znać. Nie chcę tego opowiadać od razu tutaj, dlatego że ten odcinek byłby po prostu zbyt długi. Jeśli ciekawią Was też ceny wynajmu mieszkań, to też napiszcie w komentarzach. Po prostu zrobię o tym oddzielny odcinek. To już wszystko, moi drodzy. Pokazałam Wam całe nasze mieszkanie. Więcej nic nie ma, więc dajcie znać, jak Wam się podobało. Albo jak Wam się nie podoba, to też możecie dać znać. Dzięki, że oglądaliście. Jeśli Wam się podobało, to zostawcie kciuka w górę i zasubskrybujcie sobie kanał. I do zobaczenia w kolejnym odcinku.